Zapomniałem kompletnie, żeby wam powiedzieć, dlaczego w ogóle jestem w Tunisie. Odpowiedź jest prosta. Słuchajcie. Moi drodzy, pogoda się poprawiła w Tunezji. Ja was serdecznie witam na nowym odcinku. Nie pamiętam, który to już odcinek, ale musicie kontrolować, szanowni państwo, sami, jakie odcinki oglądacie i które po kolei, bo to jest najważniejsze, no bo każdy odcinek to kontynuacja kolejnego odcinka poniekąd. Pamiętajcie również, żeby nadrobić poprzedni odcinek o wywiad z Polakiem, który jest tutaj w Tunezji, w Bizarte, nauczycielem, sobie tutaj żyje, ma żonę Tunezyjkę, więc koniecznie nadróbcie, a tymczasem zabieram was w podróż z Bizarte do stolicy. Jedziemy do stolicy z misją. Zaraz w tym odcinku wam powiem, jaka jest misja w Tunisie, bo misja jest sroga. Jak ja tej misji nie dokonam, to ja się z Tunezji zabieram, bo jest za zimno. Zresztą sami widzicie i słyszycie, że moje zdrowie niestety nie jest najwyższych lotów. Szanowni państwo, ja się zabieram w drogę do stolicy, a wy zostawcie łapkę, komentarz i rzecz jasna podajcie swoim ciociom i wujkom informacje o odcinku. Zaczynamy! Szanowni państwo, już na pokładzie Nostradamusa tunezyjskiego ruszamy w kierunku stolicy. Cena takiego przybytku, przepraszam, co ja mówię? Jakiego przybytku? Cena takiego transportu to jest około 7 zł polskich. No i powiem wam szczerze, że to jest po prostu przyjemne, kiedy jak podróżujesz, no to nie płacisz jakichś horrendalnych stawek. No i naprawdę, przyznam szczerze, że do tej pory chyba mnie w Tunezji nie chcieli oszukiwać. Wyrwać. Słuchajcie, witam was w stolicy Tunezji, czyli w Tunisie. Idę załatwić miejscówkę na nocleg. Powiem wam, że jak ja pociągnę tak dalej tą podróż, to do 2026 roku nie ma co liczyć na to, że ja przetrwam, dożyję i będę zdrów jak ryba tunezyjska. Bardzo fajny, tak? Podoba mi się, zwłaszcza pogoda, mordo. Pogoda mi się naprawdę mega podoba w Tunezji. Naprawdę jest git. Tutaj mieszka 600 000 ludzi. Przepraszam. W taksówkach fajnie są taksometry, więc się nie owalą. Ale mieszka tutaj 600 000 ludzi. Mieszanka przeróżnych nacji. Zwłaszcza z różnych stron Afryki przyjeżdżają do Tunezji, bądź próbują się przedrzeć nielegalnie do tego kraju po to, żeby znaleźć lepsze życie. Poznałem w autobusie taką młodą studentkę, przesympatyczna, i to pokazuje, jak łatwo jest nawiązać w ogóle kontakt z kobietami tutaj młodymi. Naprawdę nie ma najmniejszego problemu, a tutaj po prawej stronie widzę jakiś potencjał na urbex. Pewnie dużo bezdomnych sobie śpi tam. My za 2 km mamy potencjalnie spelunę do spania. Jeszcze w praktyce ogólnie z poznawaniem młodych dziewczyn tutaj, powiem wam szczerze, że już miałem tyle okazji i tak naprawdę, ale w sensie mówię to tak z praktycznego punktu widzenia, że one są najzwyczajniej w świecie takim delikwentem z Europy bardzo, bardzo zainteresowane. I to widać. I tutaj nie ma co ukrywać, że znalezienie tutaj żony, partnerki byłoby naprawdę szybkie i przyjemne. Ale do czego bije? Do tego, że Tunezyjki, młode Tunezyjki, wykształcone Tunezyjki są silne, pewne siebie i co najważniejsze, takie, powiedziałbym, niestłamszone aspektami kulturowo-religijnymi, a to jest bardzo ważne. Słuchajcie, tutaj koleżka sprzedaje, zarabia sobie, dorabia, co? Kupił taniej, sprzedał drożej i kto mu zabroni? Nikt mu nie zabroni, a wręcz
trzeba brać przykład, jak ktoś nie ma roboty albo pomysłu na siebie. Ale banda! Ale banda! O, jeszcze pulpet bez ogona. Zobaczcie, jak ciekawie jest zaadoptowana brama do Medyny. Tutaj zaczynał się początek miasta, stolicy. Pozostawili. Był kiedyś, ogólnie oryginalnie był jeden łuk. Te dwa dorzucili, tak żeby to wyglądało bardziej wystawnie. Tunezja. Słuchajcie, tutaj w Tunezji jest coś takiego jak policja turystyczna, która najzwyczajniej w świecie to tajniacy, którzy czuwają nad tym, żeby turystom się nic nie stało, a biorąc pod uwagę fakt, że w Tunezji dużo turystów, no bo Tunezja głównie utrzymuje się, w sensie jest to jedna z gałęzi głównych utrzymania gospodarki, no i lokalnych, moi drodzy, to faktycznie taka policja turystyczna ma jak najbardziej sens. Nie widać ich, więc nie masz takiego poczucia, że jest ich dużo i coś może się wydarzyć, ale są i czuwają. Co prawda nie tutaj, moi drodzy, ale gdzieś są na pewno. Zapomniałem kompletnie, żeby wam powiedzieć, dlaczego w ogóle jestem w Tunizie. Odpowiedź jest prosta. Słuchajcie, muszę być tutaj, żeby zrobić wizę do Libii. Jak wiecie bądź nie, Libia nie jest krajem... To sobie tam wsuwasz. Libia nie jest krajem turystycznym pod żadnym względem. Myślę, że możecie nawet nie znać nikogo, kto był w Libii, no bo w sumie nie ma żadnych pobudek turystycznych, żeby tam jechać. Ale my jesteśmy inni. Wy, wy, bo mnie oglądacie i mnie respektujecie i podoba wam się to, co robię, co mnie bardzo cieszy. My jednak chcemy odwiedzić ten kawałek ziemi w północnej Afryce, ale żeby to zrobić, no to trzeba trochę włosów z głowy zerwać. No i jutro idę do ambasady, żeby ustalić co i jak z moją wizą. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko spoko, znaczy, że będzie wszystko spoko, no nie wiem, no trzymam kciuki za siebie, ale faktycznie no jest grubo, bo nawet nie mam kogo zapytać, jak to zrobić, bo nikt z osób, które znam, tam nie był. Więc takie to jest życie podróżnika. Ja nie jestem, w sensie jestem w stanie stwierdzić, że tutaj więcej jest pulpetów na metr kwadratowy niż ludzi. Patrzcie jak cicho, jak spokojnie. A jesteśmy w stolicy, przypominam. Tak jest, stolica. Caffè Benmille Italiano. Potwierdzam. Wczoraj jak oglądałem filmiki krótkie z ulewy tutaj, to wyglądało to dramatycznie. Myślałem, że naprawdę dzisiaj to będzie jakaś Sodoma i Gomora, a się okazuje, że nie jest tak źle. O mój muzykancie. Salam alaikum. Muzyka? A, tutaj koleżka ma zespół muzyczny. Słuchajcie, powiem wam, że na dzisiaj mamy tylko i wyłącznie jeden cel. Znaleźć nocleg, salama,
znaleźć nocleg, gdzie grzeją. Koniec. Nie mam w ogóle więcej ani mniej wymogów na dzisiejszy dzień. Tylko zobaczcie, nawet ziomek tutaj palto przystosował, żeby mu w kolana nie było zimno. Ja tak samo chcę dzisiaj. Nie chcę mi zimna. Po co mi zimno? Zobaczcie, nawet te zdjęcia ślubne dziewczyn są autentycznie zeuropeizowane. Odkryte włosy, pokazane piękno kobiety, strój jest tylko podkreśleniem tego ich piękna, a nie sposobem na ukrycie. A jeszcze wracając do relacji damsko-męskich, jaki najbardziej związany z tym rozwinął się biznes, który dotyczy poniekąd pośrednio również mężczyzny w związku, ale bezpośrednio dotyczy kobiety i jej czystości. Pewnie niektórzy mogą się już domyślić, że w kraju arabskim kobieta powinna być czysta. Zresztą tak samo w chrześcijaństwie. Każda religia dba o to, żeby nie było nieczystych kobiet, rzecz jasna nieczystych mężczyzn, po to, żeby nie było nieczystych dzieci z nieczystych związków, żeby to po prostu miało funkcjonować zdrowo w społeczności. Każda zasada religijna ma zachować balans w naszym życiu. Ale reasumując, świat mamy nowy, więc ciężko jest z zachowaniem tej rzeczywistości. No i wykształcił się taki biznes jak... Muszę używać synonimów, ponieważ gdybym powiedział wprost, no to niestety tego filmu byście prawdopodobnie nie zobaczyli. Ale reasumując, wytworzył się biznes, który ma tęże czystość odbudować. No i już wiecie co i jak. Jest to bardzo duży biznes. W Tunezji ma się dobrze, ale w krajach, w których te aspekty religijne są bardziej restrykcyjne, to ma się jeszcze lepiej. Jest to biznes, który funkcjonuje, się rozwija, o którym się nie mówi, ale my mówimy. No bo co? Co mi zależy wam powiedzieć? Wiedzcie, że pewne zasady są, ale później na skróty się je jakoś tak wymija, żeby wciąż one były. Czyli w sumie po co one są? Ty, komisariat policji na prawo, brama z pulpetem na lewo, a tutaj taki hotelik jest ten. Wchodzę zobaczyć na internecie, całkiem spoko cena. Zapytamy Mohameda, ile będzie kosztowało. A to nie Mohamed, to jakaś lala. Ale zobaczcie, jak fajnie już na wstępie. Słuchajcie, wchodzimy. Ładny hotelik. Ostatni pokój się ostał, ten, który mi pani dała, 66. No nie wiem, czego się spodziewać. Ciekawe, czy tam będzie ogrzewanie. Powinno być tutaj. Ojejku, jakie to jest duże. Jakie rozległe. 66, zawsze pukam, zanim wejdę. Bo to nie wiadomo. O kurde, jaka cela, ty. Jaka cela, gościu. Jaka cela, ostro. No tutaj niestety nie wysuszę nic. Ja pierdzielę. No nie, no nie, no nie. O kurde, normalnie cela, ty. Ale lipa. Lipa, no. W tej sytuacji jest totalna lipa. Nie no, ostatecznie to tak, ale idę poszukać jeszcze czegoś, bo potrzebuję ciepła. Potrzebuję się wyspać. Spoko, że w ogóle światła nie ma. A nie... Jest. Dobra, powiem wam tak. No dupy nie urywa, bo nie urywa. Ostatecznie będzie trzeba się zgodzić. Ale idę szukać jeszcze jakiegoś hoteliku. Nic się nie udało. Idziemy szukać dalej. Patrzcie, pokażę wam, wejdę do sklepu. O, wszedł do sklepu, nie tędy. Tędy.
Pokażę wam ceny normalnie, jakbym pamiętał za tego, za dzieciaka. Czekajcie, tutaj wam pokażę. Z 1 dinar to jest mniej więcej złoty 20, coś takiego, jak dobrze pamiętam. 2,40 ciastka na złotówki. W ogóle takie słodycze, zobacz, 69 dinarów. Co kupisz za 80 groszy teraz w Polsce? Jakieś wafelki, nie wafelki za złotówkę. Zobaczcie, lody. Ale lody to już taki luksusowy towar, więc one zawsze będą drogie. O, kilogram mąki, złotówka. Farina randa. Nie wiem, czy to jest mąka, ale to jest prawdopodobnie mąka. Jakaś margaryna 200 gram, 2,80. 3 z kawałeczkiem. Masła, nie masła, nie wiem. Tutaj sery francuska prezydenta. No to zawsze będą drogie, bo one i u nas nie należą do najtańszych. Ale sery topione po 2 z kawałkiem. Tutaj mamy, co mamy? Mleko UHT, zapewne 2. No nie takie tanie, jakby się wydawało. Około 3 zł za litr. Czyli to jest tyle, ile w Polsce. Tutaj soczki, nie soczki. Proszę to zobaczyć. Tymbark. Tymbark normalnie, zobaczcie. Polska marka. No chyba, że ja się mylę, bo już Polonia, Polen jest i wszystko jasne. Z Polski. Tymbarki. Zobaczcie, ile smaków do wyboru. Kaktus? Chyba takiego nawet nie ma w Polsce. Ciekawe, nie? Patrzcie, jak butelka świeci. Czujecie to? Jak to wypijesz, to ci normalnie z sandałów wyrwie. Ciastka, ciasteczka, różne wypieki. Proszę, chałwa również. Zobaczcie, jak smakowicie wygląda. Kurczę, no nic. Zobaczcie, jaki duży kawałek za ponad 2 zł. Wziąłbym, kurde, zjadłbym, ale ja muszę zjeść coś takiego strawniejszego, że tak powiem, do zjedzenia, a nie jakieś takie barachło. Czy to tylko mi, czy również i wam wygląda, jakby troszkę miasto zwolniło? Zobaczcie, wszyscy poukrywani w domach, bo zimno. Jest godzina 16:30 dopiero, a zobaczcie, jak wiele sklepów już pozamykanych. Hotel Salon de Tea. Idę tam. Może zobaczymy. Hello brother, hello. Zobaczmy sobie, czy tutaj nas nie orąbią. Dostaję klucze, chodzę sam, patrzę, czaicie? To jest, kurde, wtyka. Mam 0,2 pokój, a jest 10,17. Czyli który to jest pokój? Może schowek namiotu ziomek mi chce sprzedać za 7 dych. Nie wiem. Zaraz ja to... Kurde, fajnie wygląda. Taki pałacowy trochę ten styl. 0,2. Patrzcie na to, no strzelam, że to chyba o to chodzi. Pukam. Dobra, wchodzimy. Ten. To też, kurde, jest jakaś klitka mała. Ty, depresji można dostać. Zobaczcie. Wchodzisz i masz to po prostu normalnie jak w Warszawie ta deweloperka. Ale jaja, jakie to jest małe. To ma z 5 metrów kwadratowych. Ale faza. Ty. Nie poszaleli oni? No badajcie na to. To prawie jak tamta, tylko że tamta była tańsza 4 razy. Ja pierdzielę. Czekajcie, czy klimatyzacja jest? Tutaj jest. W razie czego. Ale bez okna to normalnie lipa. W takich miejscówkach, szanowni państwo, to normalnie można depresji dostać. Jak siedzisz 3 albo 2 dni, albo 4 dni na takim lokalu, że tak powiem 2 na 2, nie no może 3 na 3, to albo 3 na 2, to można po prostu bzika dostać. Ewidentnie za te pieniądze 60 zł, 60 parę złotych chciał za tą klitkę. Co prawda z
tym, z air condition, z klimatyzatorem, który dałby ciepło, ale nie czuję tego. Za tę cenę, szanowni państwo, spokojnie można dostać coś lepszego. I ja to wam mówię. A ja dobry w te klocki jestem. Kierowniku, ty jesteś dobry w te klocki do momentu, kiedy noc się nie zbliża i tego, jak jesteś zdrowy. A ty, mordula, jesteś chory, więc powinieneś brać to, co dają, a nie wybrzydzać. A ty wybrzydzasz całe życie, po świecie chodzisz. Tak, to właśnie wyczytałem z waszych głów, szanowni państwo. I teraz idę tutaj zapytać. O kurde, zaczepiłem się, prawie nosa bym pobił. Idę do trzeciego Mahmeda, do 3 razy sztuka. Kurde, tutaj już od razu schody determinują klienta. O ja pierdzielę, mordo, ale się nałażę. Powiem wam, że to jest najgorszy moment, którego nie lubię. Jestem zmęczony. Ziomek zaproponował bardzo słabe warunki. No bardzo słabe. A nie ma za bardzo w ogóle wyboru tutaj. Albo idę do lepszych warunków, ale jestem jak w jakiejś jaskini bez okna, gdzie depresji można dostać. Ale dobra, no nie poddaję się. Jeszcze jeden i najwyżej, nie wiem, wrócę do tego co najbliżej za 6 czy tam 7 dych. Jest kolejny pretendent do tak zwanej... A ja może powinienem być testerem hoteli? Są takie zawody. A co, ja bym nie ten? Przyszedł, przespał się i powiedział jak było? Co, ja bym tak nie mógł? Pewnie, że bym mógł. Wbijamy do kurde, nie przeczytam. Riadka. Hoteli jakby tutaj po prostu, nie wiem, tylko biznes hotelowy był. Nie no, mordo. To ile to trzeba mieć latek, żeby wchodzić po takich schodach? Jestem tak zadychany, że już nie dam rady. Ja pierdzielę. Kurde, wychodź dziadek, ja ładuję. Oni chyba chcą mnie dojechać. Cały hotel bez grzania. Oszczędności. Oni mnie zajadą, ty mordo, zajadą mnie. Chodzenie po tych wszystkich schodach i poszukaniem tych wszystkich noclegów. Zajadą mnie. Spokojnie, oni tutaj tyle nawalili tych hoteli, że kierowniku. Hotel na lewo, hotel na prawo, w którymś na bank grzeją. Na 100 grzeją. Ale co to się stało, że oni tak wcześniej pozamykali? Gdzie tutaj jest hotel? Aha, najpierw tutaj, ale tutaj ma duży potencjał grzewczy, bo jest klimatyzatory, więc idę tutaj. Kurczę, zobaczcie, z 1930. Koleżka przyjmuje normalnie z fajurą w zębach tam. I tutaj idzie. Construction. Patrzcie jaki kolonial. No wszystko jest normalne. Pomyślcie. Zobaczcie. Piękne. Oryginał. Marbel. Wszystko. Nie ma pieniędzy na to, żeby wiecie, to remontować, powiem wam tyle. O kurde. Gdzie my idziemy? Mordo, tutaj z Beninu ludzie mieszkają, z Nigerii. Wszystko mieszkają. Mordo, już. On mnie na balkon wziął, ty. Ale pięknie. Mordula. Ja przyszedłem po pokój, a gość mnie na balkon wziął z góry, żebym sobie do cholery popatrzył. Czujecie to? Czajcie? Tutaj pół Afryki mieszka. Ale widok. Mordo, już nie dam rady. Ja już namiot postawię zaraz na dachu. No o co im chodzi, ty? Tutaj pół Afryki wschodniej mieszka. Przepraszam, zachodniej, już pomyliłem. Ale widok. Ziomek mówi tak, bo my się już dobrze znamy, to ci daję za 40 coś około 50 zł za nasze. Ja mówię, co ty? No jak my się dobrze znamy, wariacie. Mówię, ty, on nie wykończy chodzeniem i oglądaniem tego. Nie no, ten odcinek to zasługuje na jakiegoś tam Nobla z szukania noclegu w Tunisie. Powiem wam, że rozstrzał cenowy jest jak stąd do RPA, a rozstrzał jakości jest drugi raz jak stąd do Antarktydy. Naprawdę.
Powiedziałem, że tam spoko, nie? W sensie ma dobrą cenę, około tam 40 paru złotych z klimatyzacją. Najgorsze, wiecie co jest? To, że ta klimatyzacja może ona jest, może działa, a może mieć grzyba. No ale to jak we wszystkim może. Dobra. Idę zobaczyć tutaj jeszcze. Roma Hotel i Qatar Hotel. Zaraz. O, jeszcze trzeci, ty. Za winklem. Trzy na jeden ogień. Nie ma, słuchajcie. Wracam do tego ziomka, co mnie tam na dach zabierał. Bo już nie dam rady chodzić. Trochę jestem sceptycznie nastawiony, bo tam jest tak bardzo dużo ludzi, że kurczę że powiem wam szczerze, że trochę może będzie za dużo tych ludzi. Ale dobra, przejdę jeszcze tutaj kawałek, ewentualnie od razu wrócę do niego. Bo on wydaje się naprawdę spoko i dobrą cenę dał. Ale wiecie czego się obawiam? Tego, że tam jest tak dużo narodu, że może rzeczy mogą być w niebezpieczeństwie. Takie mam dziwne przeczucie trochę, niestety. Próba 7476. Podejście numer 2876. Moi drodzy. Sam mam już bekę z tego, ale to jest ostatnia miejscowa. O, w jakieś gówno wlazłem, bo gołębie karmią jakąś mąką zastraną. Ostatnia miejscowa, w której sprawdzam nocleg. To jest ten przybytek. Andrzeje. Po co to karmić Andrzei? No jeszcze jasne, kurde, bo jeszcze mi brakowało jakiegoś Andrzejowego, wiecie, dobra. Salam alaikum. Do you speak English? Shwaya. Okay. What is the price for one night, for one person? Patrzcie, jak dziwnie zrobione. Normalnie drzwi, wiecie, żeby prysznic był w pokoju, tego przy samym łóżku, nie? Tak zaadoptowane, ale jaja. Dobra, wracam do tamtego ziomka. No i dobra, ogarnięte. Tu będę spać dzisiaj. Klima jest. Światło jest. Okno jest. Nie jest źle. Zobaczcie na to, jaka jest prędkość wysyłania. To oznacza, że gdybym chciał wysłać odcinek, to bym spędził na wysłaniu odcinka jakieś, nie wiem, 2 miesiące? Jeden odcinek by się wysłał 2 miesiące przy takiej prędkości. A pobieranie w ogóle też jakaś tragedia. Ten internet jest, ale go w sumie nie ma. Bo tak to wczytać można by było chyba tylko tekst, a nie jakieś zdjęcie. No jest źle. Miejscówkę na nocleg już mamy, więc teraz wypadałoby się tylko posilić. Bo dzisiaj no tak nie zadbałem o jedzenie. Jak Hani nie ma ze mną, to jednak powiem wam, że ciężko mi idzie to, że tak powiem, posilanie się. Idę kurczaka sobie zjem z rożna. Może z jakąś sałatką czy czymś. Zaraz zobaczymy. Lokalna knajpka. Kurczak, sałatka, chlebek. Taki. Fasola, oliwki w sosie pomidorowym. Kierownicza kolacja. Pamiętacie, Wiesław polecał ten napitek cidrę, Boga cidrę. To jest taka woda gazowana z cukrem i tyle. Ciekawy, dziwny smak, taki rozgazowany. To nie jest cola. Nie wiem, co to jest. Taki napitek słodzony, gazowany, tyle. Patrzcie, tak na szybko przyszedłem kupić coś jeszcze do zjedzenia przed spaniem. Patrzcie, wafle Sante. Ponad 5 zł wychodzi, mniej więcej. Kurde, że do Tunezji tutaj, że im się opłaca. Szanowni Państwo, kończymy odcinek na dzisiaj. Był to przewrotny odcinek. Trzymajcie kciuki za jutrzejszą wizytę w ambasadzie Liberii. Nie Liberii, tylko Libii. Jezu święty, jak ja już zmęczony. Trzymajcie kciuki. W każdym bądź razie pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i podać odcinek dalej. No i co? I pomyślcie o mnie ciepło, bo u mnie zimno, a u was pewnie na chacie cieplutko jak w uchu.
jak w uchu. Zatem moi drodzy, pamiętajcie, ciepłe myśli wyślijcie do mnie. Pozdrawiam was serdecznie, ja idę spać. Mam nadzieję, że ta klimatyzacja nagrzała w ogóle pokój tak jak powinna nagrzać. No i że nie będzie zimno. Na razie, czołem.